Partnerem dzisiejszego odcinka jest Zen. Bowiem dzięki karcie Zen można przedsięwziąć cały szereg podróży, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Zatem zapraszam Was w podróż po kurpiowskiej krainie. Ponieważ dostrzegam jakąś grupę maruderów koło mojego łóżka, więc powiem wam na razie tylko tyle, że noc na Kurpsiach minęła wybornie. No, nie zawsze można przespać się w takim oto, mówiąc szczerze, zabytkowym anturażu, ale ta noc niech jeszcze chwilkę trwa. Ja wiem, że jest jasno, ale proszę się rozejść. Panie sierżancie, proszę ich wylegitymować, spisać. Proszę mnie jeszcze zostawić przez chwileczkę. Jeszcze. To właśnie w tym miejscu spałem, a nawiasem mówiąc spałem jak niemowlę. No, zobaczcie, jak ładnie pościeliłem łóżeczko, czyli nie trzeba być w wojsku i nie trzeba podlegać tresurze, aby ładnie łóżka ścielić. Chwalę się miejscem, w którym spałem, bowiem jest to prawdziwy rarytasik. Przeszło 100-letnia, oryginalna kurpiowska chata. Takich chat w takim stanie do naszych czasów przetrwało bardzo niewiele. A już zwłaszcza takich, które można sobie jako gość wynająć, nie ma prawie wcale. No ale mimo wszystko prawie wcale, czyli jednak są. Tutaj w miejscowości Tatary takowa stoi. No i czym jest? No jest po prostu gospodarstwem agroturystycznym. Ostała się szczęśliwie, nie zamieniono jej na dom z pustaków. Nowsze gospodarstwo jest obok. Zatem będąc tutaj w gościach, nie jest się wyalienowanym od życia wiejskiego. Jest się fragmentem wiejskiej całości. No bo zaraz obok obejście, wszystko wam po kolei pokażę. Jedyne nowe elementy tego domostwa to pokrycie dachu oraz okna. No ale coś takiego nie spełniało wymogów tak zwanej nowoczesności, więc zwłaszcza w epoce gierkowskiej takie tradycyjne kurpiowskie chałupy uległy masowej zagładzie. Ludzie budowali w ich miejsce nowe. Tutaj nowe domostwo też stoi, ale chwała gospodarzom, że i to stare zostawili. Dla takich gości jak ja. Druga ważna rzecz. Otóż agroturystyka to często po prostu domy oddawane gościom. A tymczasem tutaj jesteśmy w prawdziwym, działającym gospodarstwie rolnym. Zatem jak tu przyjedziecie i chcecie, to możecie pomagać przy inwentarzu, możecie pomagać przy sianokosach, żniwach czy innych czynnościach, które tutaj muszą zgodnie z prawem przyrody i z prawem agronomii się dokonywać. No i zobaczcie, tego również nie wyburzono. To jest fragment zabudowań gospodarczych, który jest tak samo stary jak ta chata. Dzięki temu czujemy się jak na Kurpiach kiedyś. Kurpie to była kiedyś nieprzebrana puszcza, a nawet dwie puszcze. Biała i zielona. No niewiele po nich zostało, szczerze mówiąc, no ale gleby się nie zmieniły. To są gleby nieurodzajne maksymalnie. No więc tylko kilka podstawowych składników, na których miejscowa tradycyjna kuchnia była oparta. No oczywiście to wszystko, co z lasu idzie, no i coś, co się da na tych piachach wysiać. No więc gryka.
zatem kasze. Kasze odgrywały tu ogromną rolę. To danie, które za chwilę pokażę, łączy w sobie właśnie polność i uprawę gryki oraz leśność, no bo to są grzyby. Więc najpierw trzeba grzyby suszone zalać wodą, tak by zmiękły. A następnie trzeba wziąć kaszę. To może być, tak jak w tym wypadku, gryczana palona, ale jeśli wolicie białą, niepaloną, to może być to również gryczana niepalona. I teraz trzeba przez bardzo drobne sitko przecedzić płyn spod grzybów i wlać go do kaszy. Po co to drobne sitko? No po to, żeby piasek, który ewentualnie z grzybów wyjdzie, na tym sitku został. Teraz tę kaszę gotujemy, ten płyn soląc. Gdybym chciał przygotować kaszę na sypko, to co zrobiłem byłoby zbrodnią. No bo kaszę wówczas trzeba na przykład lekko na maśle poddusić, zalać wrzątkiem. Jest też metoda, która mówi, żeby dodać tutaj białko z jajek, ale ja nie chcę mieć sypkiej kaszy. Ja będę robił tak zwane grycoki, czyli rodzaj kotlecików z kaszy. I by je zrobić, kasza musi być kleista, zatem po prostu przykrywamy i czekamy, aż wchłonie cały płyn. A w międzyczasie, jak grzyby dobrze odciekną, kroimy je w drobne kawałeczki. W tym akurat wypadku grzyby powinny być posiekane dość drobno, one będą elementem tych kotletów. Pod kaszą już wyłączyłem, chwilę ją zostawiłem, powinna wchłonąć wodę całkowicie. Zaraz to sprawdzimy. Wodę, tak, to jest ten płyn spod grzybów, więc to ma dodatkowo cudowny grzybowy smaczek. Tak, zobaczcie, cały płyn wchłonięty. No więc to jest baza do robienia kotletów. No i teraz kolejne rzeczy. Jedna z nich wymagała będzie zrumienienia. To jest mianowicie drobno posiekana cebula, która będzie tutaj rumieniona na rozgrzanym maśle. A teraz można już do tej kaszy dodać grzyby i w oczekiwaniu na zrumienioną cebulę doprawić tymianek, który nie jest tutaj moim dodatkiem płynącym z kuchni śródziemnomorskiej. Tutaj rosną zioła i tymianek w Polsce rośnie. No nie o tej porze roku jeszcze, więc mam tymianek suszony, nie za dużo. Sól, pieprz. Na razie tyle. Czekamy na cebulę, czekamy na temperaturę masła. Gdyby przeprowadzić kategoryzację najprzyjemniejszych zapachów, to zapach cebuli rumienionej na maśle mieściłby się niezwykle wysoko. No zresztą i wygląd jest niczego sobie. To jest dodatkowa substancja kleista nieco, a właśnie ta kleistość będzie istotna, gdyż no to na razie jeszcze nie jest na tyle spójne, by dało się z tego cokolwiek formować, więc trzeba dołożyć cebulę, dokładnie ją z patelni zgarnąwszy. Patelnia będzie za chwilę bez mycia wcześniejszego służyła jeszcze jednemu celowi, ale trzeba tutaj dołożyć kolejne rzeczy. No jajko, które będzie spoiwem, będzie czymś jak zaprawa murarska, a w zasadzie na taką ilość kaszy 2 jajka. I teraz, w zależności od tego, jak kleista jest kasza, ja zaraz to sprawdzę, można jeszcze poratować się bułką tartą, która dodatkowo to spoi, bułką tartą, która jeszcze będzie służyła do panierowania całości. Tak, ja troszeczkę bułki tu dosypię i zaraz zobaczymy, co się z tym da zrobić. Ale najpierw trzeba to dokładnie wymieszać. Nadchodzą nieodwołalnie takie momenty w życiu każdego człowieka, gdy musi z tym życiem wziąć się za bary, gdy musi się z nim zmierzyć i po prostu w coś wsadzić łapy. No i ja teraz wsadzam łapy
tę mieszankę kaszy, gdyż bez wsadzenia w to łap do niczego nie dojdę. Ponieważ ważna jest tutaj konsystencja. Ważne są dłonie i ważne jest to, by wiedzieć, czy jest to wystarczająco kleiste, by móc z tego zrobić kotlety. No i co twierdzę? Jest. Zobaczcie. Na patelni rozgrzany olej i teraz te grycoki tylko rumienimy. Pamiętajcie, w nich nie ma nic surowego, więc muszą złapać kolor i muszą być gorące. Nic więcej. Roma locuta, causa finita, grycoki zdjęte z patelni, bo usmażone i gorące. Do tego tradycyjna surkisz kap, czyli surówka z kiszonej kapusty, oczywiście trochę cukru, sól, olej, no i jak dla mnie musi być w tym sporo kminku. Zobaczcie, jaka to kapitalna kombinacja. Gdyby w tym nie było masła, bo można użyć tylko oleju, to rzecz byłaby nie wegetariańska, a wegańska. A przede wszystkim jest całkowicie kurpiowska. I w ten sposób po zjedzeniu tego można dalej penetrować kurpsie. Widzicie właśnie resztki Puszczy Białej i poletka tejże puszczy wydarte. A wracając do grycoków, no powiedziałem, że jeśli masło zastąpi się olejem, rzecz będzie wegańska, ale są tam jeszcze jajka. Przemyślałem to. Można zamiast jajek użyć aquafaby, czyli wody spod gotowanej cieciorki. Ona również te placki kapitalnie spoi. Najbliższa wioski, w której przed chwilą byłem, większa miejscowość, to Kadzidło. Kadzidło to zarazem emblematyczna miejscowość dla regionu, o którym chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć. Dla Kurpi. Jestem w Zagrodzie Kurpiowskiej, to rodzaj skansenu, rodzaj muzeum i znajdziemy tutaj nie tylko dawną kurpiowską architekturę, ale w ogóle pojmiemy, czym ten region był, no i nadal jest, ponieważ on w dalszym ciągu pielęgnuje swoje tradycje. No zacznijmy od tego. Popatrzcie się na przekrój ziemi, przekrój gruntu. Co tutaj mamy? No piachy. Mamy tutaj piachy i mamy tutaj sosny, no więc kurpie jak się patrzy. Potrzeba nam teraz króciutkiego wykładu o tym, czym ta kraina jest. No i nie będę ja się w tej materii wymądrzał. Myślę, że najlepiej zrobi to pan Dariusz Łukaszewski, który nie tylko jest nauczycielem i znawcą tutejszej kultury, ale również wójtem Kadzidła. Panie wójcie, załóżmy sytuację następującą. Przyjeżdża ktoś na Kurpię i nie ma pojęcia tak naprawdę, gdzie jest. I to nie musi być przecież przyjezdny z odległych stron. Wystarczy, że będzie ze Szczecina albo z Przemyśla. I pan musi mu w kilku słowach opowiedzieć o tym, dlaczego ta kraina jest wyjątkowa i dlaczego jest inna niż wszystkie pozostałe w Rzeczypospolitej. Zacząłbym od tego, że powstawała długo, a ludzie, którzy stworzyli rzeczywiście kulturę kurpiowską i stali się kurpiami po kilkuset latach, przybyli tutaj zewsząd, w bardzo dziwnych okolicznościach. Z pewnością uciekali przed wojnami, uciekali przed złamanym prawem, uciekali przed swoimi problemami. Wiodła ich tutaj również ciekawość, bo to była przecież bardzo obfita puszcza. No właśnie, puszcza, w której nie było pańszczyzny rozumianej tradycyjnie jako konieczności obróbki nie swojej ziemi, bo się daninę składało tylko w miodach. To była królewszczyzna. Była to królewszczyzna. Pogranicze. Niedaleko stąd królowa Bona miała swój dworek myśliwski w miejscowości Rozsosz i oczywiście pogranicze, i to pogranicze z Prusami, także pogranicze mazowieckie, bo w XVI wieku dopiero staliśmy się tutaj Polską. No tak, Janusz II, książę mazowiecki, ostatni z tej linii i Mazowsze stało się nie Lennem, a częścią korony. Najciekawszą rzeczą, jaką lubię ludziom opowiadać, jest pewien fenomen, jak ludzie tak różni w bardzo trudnych warunkach, bo ta puszcza dawała oczywiście życie i trwanie, ale była niebezpieczna i ziemia była właściwie żadna. Jak to się stało, że oni potrafili dotrzeć do takich pomysłów na rzeczy piękne? Bo kurpiowszczyzna jest
regionem, który umiłował piękno i nie wiemy dokładnie skąd, nie wiemy jakie są źródła tego piękna. Pewnie trochę nuda, pewnie trochę tęsknota do rzeczy pięknych. Wycinanka kurpiowska, która jest kwintesencją kurpiowskości dzisiaj. No i ojcie, wycinance się Tak. jeszcze przyjrzyjmy, ale zacznijmy może od tego, co widać na tym tradycyjnym budownictwie. No, jak się spojrzy na zwieńczenie dachów, to jakieś jaćwińskie, a może nawet wikingskie Są tropy. wzorce. Są tropy. Profesor Pokropek podkreśla, że te elementy szparogowe, ale także elementy na drzwiach, tutaj nie widzimy tego, ale one są słoneczne, solarne, są ewidentnie elementami z północy Europy, czyli tymi tropami wikińskimi. Ta penetracja wikingów nie jest rzeczą tajemnicą, ona jest potwierdzona przecież w tej części Europy, więc podejrzewam, że tak bywało. Podobno Mieszko Właśnie. również był wikingiem. Czyli możemy teraz tak krok po kroczku, na ile oczywiście będziemy dzisiaj mieli czasu, te odmienności kurpiowskie Oczywiście, pokazać? Oczywiście. Idziemy tutaj? Zapraszamy do chałupy kurpiowskiej. To jest? To jest Izba Wielka. Najważniejsza i najpiękniejsza izba w kurpiowskiej chacie. Wchodzący oczywiście otrzymywał od razu na początku piękny sygnał ważny, czyli patrzył, co się dzieje ze szlabanem. To jest szlaban, To jest ławka. to jest ławka, to jest szlaban, to jest informacja, bo ta forma tego szlabanu zaprasza do rozmowy, możemy usiąść. A jaka może być inna? Ale gdyby gospodyni zerknęła i przychodził intruz, to wtedy przestawiała oparcie w ten sposób. Ale heca. I było wiadomo, że gospodyni nie chce rozmawiać. Ale to znaczy, ten szlaban stał gdzieś przed Nie, chałupą? stał tutaj. Wchodzący do drzwi, zerkał, co się dzieje, czy gospodyni jest w dobrym nastroju, czy w kiepskim nastroju. I to było honorowane. Nie było możliwości, że intruz poszedłby dalej, gdyby szlaban był zostawiony w ten sposób. Aha. Mamy przed sobą bardzo piękny, święty kąt. Chyba najważniejsze miejsce w kurpiowskiej izbie. To był lud bogobojny. Ja miałem pod takim łóżko dzisiaj. Właśnie, to już jest wszystko piękniej niż myślałem. Bukiety kwiatowe robione przez kurpianki. Aha. To też jest przepiękna robota, tak naprawdę ręczna oczywiście, z bibuły, wycinanki na ścianach. To jest niewiarygodne. A to jest w pewnym sensie najkrótsza definicja geniuszu kurpiowskiego. To znaczy wszystko jest przyciągnięte z lasu tak naprawdę, zestawione i robi się i zabawka. Dzisiaj właściwie ozdoba chałupy, ale oczywiście pełniła funkcję zabawki. Ale to jest genialne. Nikt tego nie wykrzywiał, to po prostu trzeba było zobaczyć. No tak. To po prostu trzeba było zobaczyć. No trzeba było I znaleźć kawałek sosny odpowiedniej. wiele rzeczy oczywiście widziano w ten sposób. Ale To jest kołyska, która ma swoją bardzo piękną opowieść, bo pani Wiesława Bogdańska, mistrzyni kurpiowskiej wycinanki, w tej kołysce my z panią Wiesławą będziemy się jeszcze tak dzisiaj mówimy. widzieć. To jest kołyska robiona przez jej dziadka, jak dobrze pamiętam, więc istotna rzecz. Nie mam pojęcia, czemu ma służyć ten przyrząd. Spokojowi. Znaczy w domu kurpiowskim musiał być spokój, ludzie byli zajęci, gospodyni była zajęta, dzieci miano niemało, więc w sposób naturalny do takiego chodzika, dzisiaj byśmy powiedzieli chodzik, dziecko było wstawiane, rączki opierało sobie na tym pałączku A, i chodziło i w sobie kółko. chodziło w tym z powrotem, nie musiało w kółko, żeby się w głowie nie zakręciło, ale spokojnie mogło sobie bezpiecznie parędziesiąt minut. Ale to mogło też pełnić funkcję kieratu. Jak dziecko było chodzi w niegrzeczne, koło, tak, to było w mogło kieracie. coś ciągnąć, a ta To jest laga? niezwykła rzecz, którą ja osobiście bardzo lubię. To jest prawdziwa kula sołtysa. No proszę sobie wyobrazić. Kula sołtysa. Tak się nazywa. Ale nie chodzi o to, że sołtys był chromy zawsze, Nie, tylko... nie. Chodziło o to, że oczywiście lat temu Kurpiowszczyzna wyglądała inaczej. Domy były rozrzucone, lasy były gęste. Od czasu do czasu pojawiały się bardzo ważne informacje, więc nie można było sobie pójść od chałupy do chałupy i powiedzieć, że wiem to i to, bo ludzie mówili różne rzeczy. Niektórzy poplotkowali, niektórzy pozmyślali. I kiedy sołtys dopiero taką kulę przekazał na ręce i powiedział: idź kochany i powiedz, że będzie wizyta ważna dla nas wszystkich za parę dni, dopiero to dawało wiarygodność tej informacji. Czyli, przepraszam, bo tylko chciałbym to streścić, czy dobrze rozumiem. Gdybym, proszę na chwilę podtrzymać, idę od chałupy do chałupy i mówię: Józek jest głupi, to oni w chałupie mówią: sam jesteś głupi. A jak idę z tym i mówię: Józek jest głupi,
To już jest ważna wiadomość. Józek jest głupi. Ale jako ciekawostkę podpowiem, że do dzisiaj oczywiście nie ma informacji, która polega na tym, że ktoś chodzi od chałupy do chałupy i popisuje się kulą sołtysa, ale do dzisiaj informacje przekazywane z Urzędu Gminy Sołtysom noszą nazwę kula sołtysa. I Czyli to tylko puszczamy to. kulę sołtysa. Ja to pierwszy raz... Tak, pierwszy i to raz jest do słyszę. dzisiaj XXI wiek, bardzo ładna rzecz, która została nam z tamtych czasów. Także jak ktoś się pojawi w Krakowie z kulą sołtysa, to jest od nas. To już, no już będę wiedział. Nie ma kultury ludowej bez prawdziwej, jeszcze raz to podkreślę, prawdziwej ludowej muzyki. I tu mamy najprawdziwszą kurpiowską muzykę. Panie i panowie, kapela Kurpianka z Kadzidła. Drodzy Państwo, pani Krystyna Łaszczych, a chcieliśmy tutaj, w zasadzie ja chciałem z panią porozmawiać o istocie każdej lokalnej odrębności, czyli o mowie. Kurpiowska mowa. Jak się mówi? Kurpiowska mowa, kurpiowska gadka? Kurpiowska mowa. Kurpiowska mowa. Żyje. Kurpiowska mowa żyje. Tak gadali nasze dziadki, pradziadki, nasze ojce i teraz my tak gadamy. W szkołach też się jeszcze uczy trochę kurpiowskiego, żeby to jakoś tam przetrwało coraz dalej. O, Ja, to ekstra. uczy się jeszcze. Pisać i gadać i czytać. Uczy się. No to ja, co prawda, nie potrafię ani jednego słowa powiedzieć. Po kurpiowsku proszę mnie nauczyć, nie wiem, dzień dobry na przykład jak jest. Zitajta. Zitajta? Zitajta. Do nas. Zitajta do nas. Zitajta do nas. Jo. No to jest o tyle piękne, że zrozumiałem, bo rozumiem, co pani mówi, a po kaszubsku, jak ktoś do mnie mówi, to nie rozumiem w zasadzie nic. Chociaż z kaszubskim, kurpiowskim ma tyle wspólnego, że ma trochę inny zapis. Nie taki jak polszczyzna literacka, prawda? Ma te kropeczki, Jo, umlauty. To się różni od polskiego i tamtego kaszubskiego, może tam troszeczkę, ale te kołecka i te kropeczki to znaczy to, jak trzeba wymowić dane słowo, daną literę. A onegdaj, jakem tam się bazili, Bazili? bazili Co to się. znaczy? O, tego nie rozumiem. No, tam się bazili, no. Poziom tak po polsku, bawili się. A, takie nie tu rzeczami jednak dla czegoś nie lekcji. zrozumiałem, czegoś nie zrozumiałem. To można powiedzieć, że bazili się, to znaczy po polsku bawili się jakimiś zabawkami. Aha. Bo teraz może jak się bawią, to się bawią na muzyce, a teraz, kiedyś tak nie było, to się bawią, tańcują na muzyce. Tańcuję, a ja się bazio całe życie. Jak to Ty- powiedzieć? Ja się bawię całe życie, czy tańcuję? Ja się bawię całe życie? Całe życie. Całe życie się bawię se? Się to nie To tak. bardzo Portugalczycy by tu mieli łatwo, a zwłaszcza Brazylijczycy, bo jest dużo... Ojo. Ojo, 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 ojo. Tak. A jak mówią teraz o tej muzyce, o tańcowaniu, o bawianiu, to zapraszam do Kadzidła na Kurpsie 4 lipca tego roku na wesele kurpsiowskie. Mamy oryginalną parę, chłopaka i dziewczaka, które wezmą ślub. A jak ta pandemia pójdzie od nas i te wszystkie zarazy pójdą precz, to przyjeżdżajcie gromadnie. Nade mną wisi kierec, a nawet gdyby spadł, to nie zrobiłby mi krzywdy, gdyż jest to rzecz leciutka. Element ozdobny kurpiowskiej chaty i tylko kurpiowskiej, bo jest to rzecz charakterystyczna wyłącznie dla tego regionu. Ale że jest to rzecz niejadalna, więc już więcej o nim nie mówmy. Drodzy Państwo, pani Ewa Zdunek i jej fafernuchy, czyli emblemat kurpiowskich słodkości, tak? Dokładnie, dokładnie. U nas na Kurpiach są bardzo popularne pefernuchy i wypiekano je tak naprawdę na Nowy Rok, ale przed świętem Trzech Króli. Podstawowe składniki pafernuchów to na pewno jest marchew, Widać ją tu. tak, pieprz i miód. Czuć miód. No Tak. miód tu chyba jest do wszystkiego dodawany, no Dokładnie, bo przecież dlatego, Puszcza że kiedyś, tak, zajmowano się tym bartnictwo. i był dostępny, tak? A na Kurpiach, jako lud taki dość ubogi,
to wiadomo, że gotowano z tego, co było, tak? To trochę przypomina piernik w smaku. Troszkę tak. Bo jest miód, bo jest pieprz, to jest lekko Tak. pikantne. Jest niespecjalnie słodkie i to jest bardzo ważne. Tak. Czy do tego pasuje piwo kozicowe? Miejscowy Oczywiście. napój na bazie jałowca robiony. Oczywiście, Pasuje. jak najbardziej tak. Można trochę bardziej robić słodkie, na słodko i bardziej na ostro właśnie z pieprzem i wtedy do piwa. Więc drodzy Państwo, pamiętajcie, w dalszym ciągu tutaj te dwie rzeczy się robi. Tę, którą widzicie, czyli fafernuchy i tę, której teraz przed nami nie ma, piwo kozicowe. To jest rzecz bezalkoholowa, prawda? Oczywiście. Więc można to pić i potem wsiąść w auto. W każdym gospodarstwie jest trochę inny przepis, zarówno na fafernuchy, Dokładnie. jak i na Tak. piwo kozicowe. Każda gospodyni ma swój, nie zdradza go oczywiście, ale te produkty łączymy także. Ale powiem pani Ewo, że, bo rozumiem, że to są pani Oczywiście. fafernuchy, że te są wyborne. Cieszę się bardzo. Nie są bardzo słodkie, są pikantne. Właśnie dlatego każdy po swojemu robi. Ciasto tak? jest puszyste, ekstra rzecz. Nie do spotkania nigdzie indziej poza Kurpiami. Podglądamy przy pracy panią Wiesławę Bogdańską, czyli mistrzynię kurpiowskiej wycinanki. Pani Wiesławo, na czym tejże wycinanki fenomen polega? To znaczy wycinanki służyły do ozdobienia ścian kurpiowskich. Wycinało się z papieru, pierwsze wycinanki były tylko czarne, bo tylko taki papier był, no a później to właśnie już kolorowe, zielone, czerwone, niebieskie i było kilka takich właśnie form wycinanek. Ja teraz wycinam wycinankę gwiazdę, to jest wycinanka okrągła, ale były jeszcze wycinanki leluje, których właśnie nazwa pochodziła od rośliny, Od lilii? od lilii, tak. One tak jakby w kształcie drzewa były, gdzie była korona ozdobiona, pod drzewem były ptaki, koguty, różne takie właśnie. Te wycinanki w pani wykonaniu zrobiły furorę w Japonii, z tego co wiem. Siedziała pani w Japonii i wycinała, tak? Tak, siedziałam w Japonii, to było właśnie na Expo 2005 i naprawdę cieszyły się dużym powodzeniem. Cały czas ludzie obserwowali. Czy ma pani kontynuatorki tej tradycji? To znaczy się, może nie ma aż tak dużo tych kontynuatorów, ale my prowadzimy warsztaty, nawet tutaj w Zagrodzie Kurpiowskiej, gdzie przyjeżdżają właśnie i dzieci, i młodzież, a nawet dorośli i uczą się. Czy to od razu tak przyjdzie, to trudno jest powiedzieć. No więc słuchajcie, jak będziecie na Kurpiach, macie dwie możliwości. Jak macie dużo czasu, to się zgłaszacie na kursy wycinanek kurpiowskich, a jak nie macie czasu, to po prostu tylko kupujecie wycinanki. Zrobienie tego czegoś, tego cuda, mówiąc precyzyjnie, zajęło pani Wiesławie, no, góra 10 minut. Przez tę puszczę niemal pierwotną kiedyś płynęła rzeka Omulew. No i choć po puszczy nie ma niemal śladu, to rzeka płynie nadal. I to rzeka jest nadal pierwotna. Wspaniale meandruje, rozlewa się, jest czyściutka i kapitalna kajakowo. Więc właśnie stąd apeluję do Państwa w swoich podróżach po Polsce, nie zapominajcie o kurpiowskiej krainie.